Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dziś zajmiemy się czymś świeżym, no i czymś też mocno pożądanym, czyli PlayStation 5 Pro. Tą konsolę zakupiłem dla Was w celu jej przetestowania od razu na premierę i z tym właśnie sprzętem spędziłem sporo czasu oceniając jakość nowej grafiki, sprawdzając wydajność nowych gier i po prostu macając ten sprzęt. Wszystko po to, żeby w tym filmie odpowiedzieć Wam na pytanie, czy najnowszą i niestety bardzo drogą konsolę Sony warto jest kupić. Nie przedłużam więc i zapraszam Was serdecznie na test PlayStation 5 Pro na Lubię Godlike'a. Na początek powiedzmy sobie co nieco o samej konsoli. PlayStation 5 Pro to jest ulepszony model zwykłego PS5 wydany jako odświeżenie obecnej konsoli. Dokładnie w ten sam sposób kiedyś wydano PlayStation 4 Pro i ono też było takim uzupełnieniem oferty PlayStation 4. Teraz po co to PS5 Pro jest? Jak samo Sony stwierdziło, PlayStation 5 Pro jest skierowany do takich bardziej hardkorowych graczy, którym na konsolach zależy na jak najwyższej jakości obrazu, a nie chcą kupować PC-ta do gier. Jak więc możecie się domyślić, PS5 Pro jest mocniejszy od tego zwykłego modelu. Gracze mogą oczekiwać lepszej grafiki, mogą oczekiwać większej ilości klatek oraz efektów śledzenia promieni w grach, czyli tak zwanego ray tracingu. Dlatego porównajmy sobie przez chwilę te dwa sprzęty. W tradycyjnym PS5 znajdziemy 8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2 o taktowaniu 3,5 GHz. W modelu Pro jest to jednostka podobna, wykonana w tej samej technologii, ale taktowanie ma już 10% wyższe. Na gry też jest tutaj więcej miejsca. W zwykłej playce PS5 Slim jest to 1 TB, w modelu Pro otrzymujemy na gry aż 2 TB i tutaj muszę przyznać, że Sony naprawdę nie żałuje. Największych zmian doczekał się natomiast układ graficzny. Tutaj jedna uwaga, bo dużo ludzi do porównań tych układów używa tak zwanych teraflopów. Nie róbcie tego, bo wychodzą z tego straszne głupoty. Nie używajcie tych teraflopów, naprawdę. Teraz wróćmy do materiału. Według Sony układ graficzny PlayStation 5 Pro powinien być około 60% szybszy od tego ze zwykłego PlayStation 5. Do tego ma 16 GB pamięci GDDR6. Niby ten zwykły model też ma tyle samo tej pamięci, natomiast w modelu Pro dodano też taki dodatkowy RAM i teraz więcej tego RAMu ma być dostępne dla gier. Poprzednio w tym zwykłym modelu część tego RAMu konsoli była przeznaczona na system, w modelu Pro to się zmienia. Dla gier będzie go więcej. Oprócz samych bebechów, w modelu Pro możemy też liczyć na kilka ciekawych rozwiązań technicznych. Konsola ma być wyposażona w znacznie szybszy układ do śledzenia promieni, czyli tzw. ray tracing, oraz do tego ma korzystać z technologii rekonstrukcji obrazu, z którą ostatnimi czasy były spore problemy. Jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, no to pewnie wiecie, że ja często na to narzekam. Gry w ostatnim czasie niestety korzystały z takiej technologii FSR od firmy AMD, która generowała koszmarny wręcz obraz w bardzo niskiej jakości. Na Pro to się na szczęście kończy. Na Pro otrzymujemy technologię PSSR, czyli PlayStation Super Resolution od Sony. Ona w teorii ma nam zapewnić właśnie lepszy obraz niż będący tragiczną pomyłką dotychczas używany FSR. Co ciekawe, konsola ma też korzystać z tej technologii także w przypadku odpalania gier z PlayStation 4. Także tutaj też mamy niby zobaczyć efekty. To oczywiście sprawdzę w samym teście dla Was już za chwilę. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej szczegółów na temat tej rekonstrukcji obrazu, o co tutaj chodzi, po co to w ogóle jest, to zapraszam Was na inny film, w którym to właśnie wyjaśniłem. On się wyświetli Wam teraz w prawym górnym rogu obrazu, a my przejdźmy dalej. Pozostała nam tylko jeszcze jedna kwestia konsoli, a to jest cena. Konsola PlayStation 5 Pro kosztuje 3500 zł, czyli całkiem sporo. Co gorsza, domyślnie konsola jest pozbawiona napędu. Ten napęd musimy sobie zakupić osobno. On jest niby w cenie rekomendowanej gdzieś tak 550 zł, czyli też sporo. Natomiast teraz w ogóle go w sklepach nie ma. On potrafi osiągnąć zawrotne kwoty rzędu 1200 zł. Tutaj te ceny są koszmarnie zawyżone. No dobra, wiemy już więc, że PlayStation 5 Pro to jest ulepszony model PS5, który powinien w teorii zapewnić dużo lepsze wrażenia z gier. Zaraz się o tym przekonamy, a teraz przejdźmy do samego testu. Zacznijmy od jakości wykonania sprzętu oraz systemu.
No i jeżeli oglądacie mój kanał, no to pewnie wiecie, że zawsze jak robimy jakieś testy sprzętu, no to ja zawsze ten sprzęt staram się wam pokazać na żywo, na filmie, pokazuję go i też omawiam. Tutaj niestety tego zrobić nie mogłem, a to z takiego powodu, że ta Playka jest po prostu za wielka, żeby zmieściła się wraz z kamerą na moim biurku. Dlatego zrobiłem tutaj fotki i na tych fotkach pokażę wam, jak wykonana jest Playka. Sama konsola wygląda bliźniaczo podobnie do modelu PS5 Slim, czyli w sumie też podobnie do pierwszego modelu PS5. Nadal jest to taka wysoka kolumna z panelami po bokach. Co ciekawe, te panele z boków są zdejmowalne, my możemy je sobie swobodnie wymieniać, natomiast trzeba pamiętać, że nie pasują te panele z modelu Slim, trzeba zakupić dedykowane do Pro. Na razie w sprzedaży chyba tylko są te standardowe białe panele, natomiast na pewno znajdziecie jakieś zamienniki, także jak chcecie odmienić sobie wygląd PS5, no to na pewno na AliExpress już jest tego pełno. Ale wróćmy do samej konsoli. W centrum konsoli znajdziemy ponownie błyszczący czarny plastik, zawierający m.in. przycisk uruchomienia konsoli oraz porty USB. No właśnie, a skoro już o tych portach USB wspomniałem, z przodu znajdziemy dwa i oba są typu C. A to moim zdaniem jest błąd. Nadal powinno zostawić się jednak jeden port USB-A i jeden port USB-C. Przez tą właśnie decyzję osoby korzystające z jakichś różnorakich pendrive'ów, dysków zewnętrznych czy kart dźwiękowych, które z reguły są właśnie typu A, będą musiały albo dokupić przejściówkę, albo nurkować właśnie z tyłu konsoli, bo tam znajdziemy te tradycyjne porty. Moim zdaniem to jest głupi błąd i tak się nie robi. Niestety to nie jest jedyny błąd, jeżeli chodzi o porty. Spójrzmy jeszcze bliżej na te dwa USB-ki z frontu. One niby wyglądają tak samo, nie? Ale uwaga, one nie są takie same i to może wielu z was wprowadzić w błąd. Popatrzcie, tylko jeden z tych portów USB-C to jest ten szybki port z prędkością USB 3. Drugi z tych portów to jest USB 2, który jest kilkadziesiąt razy wolniejszy od tego drugiego. Wiele osób błędnie zakłada, że jak widzi właśnie to nowoczesne USB, czyli to typu C, to jest ono automatycznie szybkie. No to PlayStation 5 Pro szybko właśnie taki pogląd zweryfikuje, bo tylko jeden z tych przednich portów jest szybki. Teraz czy to ma sens? No nie ma to kompletnie sensu, to jest naprawdę głupie, bo wiele osób może o tym nie wiedzieć, wetknie sobie pendrive w ten wolny port i będzie narzekać na ich prędkość. No panowie z Sony, po jaką cholerę wy robicie takie zamieszanie z tymi portami? No naprawdę, czy nie można było wsadzić obu normalnych portów, normalnej prędkości, żeby nie było tutaj przypału? No, nie wiem po co wy to zrobiliście, ale teraz jak widzicie robi się z tego zamieszanie. Wy widzowie musicie mocno uważać, gdzie podłączacie jakieś pendrive'y i tak dalej, bo jak widzicie można się naciąć. No i to tyle jeżeli chodzi o front. Z tyłu znajdziemy natomiast wejście Ethernet o prędkości 1 gigabit, wejście HDMI 2.1, czyli to najnowsze, oraz dwa porty USB-A. Tutaj od razu mogę was uspokoić, te porty z tyłu są oba szybkie, tak? Są oba USB 3, także tutaj nie trzeba się zastanawiać, możecie tam spokojnie wtykać nawet jakieś szybkie dyski. Oprócz tego mamy wejście zasilania, do Playki tradycyjnie podłączamy sam kabel, bo zasilacz jest już w środku i bardzo dobrze tak powinno być. I teraz, tak jak wcześniej wspomniałem, PlayStation 5 Pro nie ma napędu, natomiast jest możliwość jego montażu. Ja ten napęd zakupiłem, ja go zamontowałem, robi się to wymieniając klapkę z lewej strony konsoli i ona zresztą, ta zmodyfikowana klapka z napędem jest w zestawie z samym napędem, tak? Jak go dokupicie osobno, to tam w pudełku będzie ta klapka. To jest fajne, że można sobie to dołożyć, natomiast moim zdaniem on powinien być już w zestawie, to po pierwsze, a po drugie, jak panowie z Sony, jak już się tak uparliście, że chcecie robić tą konsolę bez napędu, no to chociaż trzeba było zadbać, żeby na rynku tych napędów była wystarczająca ilość, żeby każdy mógł sobie go dokupić. O to nie zadbaliście. Teraz te napędy są w jakiejś cenie totalnie z dupy, bo żeście tego za mało naprodukowali, gamonie. No. Od tej konsoli to może wiele osób odstraszyć, no i ja się w sumie wcale nie dziwię, za takie zagrywki należy się opieprz i zresztą go wykonałem. Pozostała nam teraz kwestia jakości wykonania tej konsoli. No tutaj pewnie jak macie PlayStation 5 to wiecie, że jest nieźle. Tutaj też jest nieźle w tym modelu Pro, natomiast gorzej niż w premierowym modelu PS5. Plastik, z jakiego wykonano same panele oraz konsole jest całkiem wysokiej jakości, tutaj jest wszystko ok. Co prawda te panele bardzo ciężko z tej konsoli schodzą, bardzo trudno jest je odpiąć. Ja szczerze mówiąc, jak montowałem ten napęd, to myślałem, że zaraz urwę całą budowę, ale finalnie jak mi się udało to zdjąć, no to rzeczywiście to działa. Te panele można zdejmować, to jest fajne. No a do tego konsola jest też ładnie wykonana.
Sam sprzęt jest też całkiem cichy, nie harczy, nie strzela po rozgrzaniu. Tutaj w tym temacie jest spoko. Z czym więc jest problem? Otóż widzowie, premierowy model PS5 miał w zestawie taką specjalną podstawkę, żeby można było stabilnie sobie położyć konsolę zarówno pionowo, jak i poziomo. Przy tym modelu Slim oraz przy modelu Pro, który teraz właśnie jest na teście, podstawki już niestety nie ma. Jak chcemy postawić konsolę w pionie, to trzeba ją sobie dokupić, za co już należy się kardy kutas, ale to nie jest najgorsze. Wiecie co jest najgorsze? Że jak chcemy postawić tę konsolę poziomo, to musimy użyć takich specjalnych, śmiesznych plastikowych nóżek, które są w zestawie. Te nóżki nie dość, że wyglądają do dupy, to działają też do dupy. Konsola nie stoi na nich stabilnie, wystarczy ją delikatnie puknąć, żeby zaczęła się kołysać. No, myślałem, że w tym modelu Pro to zostanie poprawione, bo podobnie było właśnie w Slimce, natomiast niestety tego nie poprawiono. Przy takim drogim sprzęcie za 3,5 kafla, no to jest niedopuszczalne, żeby robić taką fuszerkę. Sony za to należą się mocne baty. Choć reszta konsoli jest wykonana naprawdę ładnie, to przez te cholerne nóżki pozostaje mocny niesmak. W zestawie z konsolą otrzymujemy też oczywiście pada. Jest to dokładnie taki sam pad jak do zwykłego PS5, także nie ma tu się nad czym rozwodzić. On jest świetny, moim skromnym zdaniem jest to najlepszy pad na rynku, jaki można kupić i tyle. Na koniec jeszcze wspomnę, że pewnie pamiętacie, że wspominałem coś o systemie konsoli. No wspominałem, natomiast mówić tutaj nie ma za bardzo o czym, bo PlayStation 5 Pro ma niemal dokładnie ten sam system co zwykłe PS5. Wszystko robi się w ten sam sposób, ten system chodzi bardzo szybko, a różni się praktycznie jedną jedyną opcją w ustawieniach, o której jeszcze sobie powiem. Okej, wiemy już wszystko o samej konsoli oraz jej wyglądzie, czas teraz na najważniejszą część, czyli testy samych gier. Bo przecież Pro ma właśnie pokazać pazur w tych grach. Najpierw sprawdzimy sobie gry z PlayStation 5, później sprawdzimy także, czy poprawiły się wrażenia z tych z gier z PlayStation 4. Oprócz samej grafiki, ja dzięki wam mam także sprzęt do pomiaru FPS-ów, także sprawdziłem też, o ile lepiej jest z wydajnością. Zaczynajmy. No skoro konsola jest mocniejsza, no to pewnie powinniśmy od razu widzieć wyniki w grach, no nie? Tutaj jest jednak jeden haczyk. Otóż, żeby gra skorzystała z tych wszystkich bajerów, które ma PlayStation 5 Pro, to musi otrzymać stosowną obsługę tej konsoli. Sony się pochwaliło, że na sam start konsoli patcha właśnie Pro dostało aż 50 tytułów, także całkiem sporo. Tutaj taka mała adnotacja, jeżeli oczekiwaliście, że nagle w każdej grze będzie super, no to na tym sprzęcie się zawiedziecie, bo to nie o to w tym chodzi. Gra musi obsługiwać nową konsolę, żeby była duża różnica. Oczywiście nawet w tych nieobsługiwanych grach jakieś tam różnice będą na korzyść tego Pro, natomiast już nie tak spektakularne. Najpierw więc sprawdźmy tytuły właśnie z tymi patchami Pro, żeby przekonać się, na co tą konsolę stać. Tutaj jeszcze jedna uwaga do testów. Przez kompresję samego YouTube'a te efekty, które ja wam będę pokazywał, mogą nie być tak spektakularne jak w rzeczywistości. Szczególnie jeśli chodzi o ostrość obrazu, bo YouTube to potrafi zmiękczyć. Także przejdźmy teraz do testów gier. Na pierwszy rzut poszedł obecnie recenzowany przeze mnie Dragon Age Veilguard. Wy tego jeszcze nie wiecie, bo jeszcze nie skończyłem recenzji tego tytułu, natomiast od razu mogę wam powiedzieć, że ta gra na zwykłym PlayStation 5 wygląda po prostu obrzydliwie. Jest koszmarnie rozmazana, rozdzielczość jest paskudna, tekstury wołają pomstę do nieba, to jest koszmar. Na zwykłym PS5 da się praktycznie grać tylko w trybie jakość, a i tak ta gra jest brzydka. Teraz jaki jest na PlayStation 5 Pro? No tutaj wam powiem, że różnica jest naprawdę kolosalna. Tam gdzie na PS5 mieliśmy obrzydliwą, rozmytą papkę, otrzymujemy naprawdę ostry obraz. Gra co prawda w wersji na tą ulepszoną konsolę nadal oferuje dwa tryby działania, to jest tryb jakość oraz wydajność, ale one mają znacznie wyższą jakość grafiki i znacznie wyższą rozdzielczość niż na tej zwykłej konsoli. Ten pierwszy oferuje chyba pełne 4K w 30 klatkach, bo obraz jest tutaj wyjątkowo ostry. Jeżeli nie oferuje pełnego 4K, to nie jestem w stanie tego rozróżnić. Wreszcie ten Dragon Age nie wygląda jak rozmazane gówno, także w końcu mogę dostrzec jakieś detale w tej grze. Drugi z tych trybów natomiast oferuje 60 klatek na sekundę w nieco niższej rozdzielczości. Nie jest oczywiście na nim tak ładnie jak w trybie jakość, ale i tak różnica względem zwykłego PS5 jest kolosalna. Dragon Age na zwykłej konsoli wygląda po prostu jak jedno wielkie gówno.
Czy to jest wina samej konsoli? No nie. Myślę, że to jest wina raczej samych deweloperów Dragon Age'a, którzy po prostu spieprzyli optymalizację tej gry, ale mieliśmy tutaj sprawdzić, czy różnica jest. No różnica jest i to jest naprawdę duża, także jeżeli chcecie zagrać w najnowszego Dragon Age'a, to gorąco polecam to robić tylko na modelu Pro. Kolejny tytuł, jaki sprawdziłem, to polski Lords of the Fallen od firmy CI Games, znanej chociażby z serii Sniper Ghost Warrior. No i tutaj ja wam powiem, że spodziewałem się, że różnice tutaj będą ogromne, nie? No bo to Pro jest mocniejsze, a trochę się zaskoczyłem. Nie dlatego, że na Pro to wygląda brzydko, czy poprawek nie ma, bo tam te poprawki są, tylko po prostu ten Lords of the Fallen już na zwykłym PlayStation 5 wygląda naprawdę zaskakująco dobrze. Na Pro oczywiście otrzymujemy tutaj stabilniejszy FPS, otrzymujemy wyższą rozdzielczość, także grafika jest jeszcze ładniejsza, natomiast zaskakująco dobrze ten tytuł również działa na zwykłym PlayStation 5. Także tutaj naprawdę szacun dla was, panie i panowie z CI Games. Jestem pozytywnie zaskoczony, że to tak fajnie działa, ja w to nigdy nie grałem. Jak najbardziej zachęcam was, widzowie, żebyście też to docenili i kupili samą grę. Ja szczerze mówiąc pewnie ją sobie dalej ogram, bo mnie zaciekawiła. Następny tytuł, jaki sprawdziłem, to Final Fantasy VII Rebirth, czyli gra znana z tego, że na zwykłym modelu PS5 też wyglądała kiepsko. Ja specjalnie tą grę właśnie dla was zakupiłem, bo ja jej w ogóle nie miałem. Także dziękuję wam bardzo za wspieranie kanału, bo właśnie z tych środków mogłem tą grę kupić. I teraz mogłem też przeprowadzić testy i mogę wam powiedzieć, jaki jest na PlayStation 5 Pro. Tutaj również różnica jest duża. Ta gra oryginalnie oferowała nam dwa tryby, 30 fps oraz 60 fps, tutaj skupiłem się na tym drugim. Na zwykłym PS5 możecie sobie zobaczyć na porównaniu, niemal wszystko było rozmyte. Natomiast w tym samym miejscu na Pro otrzymujemy całkiem ostry obraz i to przy 60 klatkach na sekundę. Z tej rozmytej papki tytuł mocno wyładniał, ja powiem szczerze, że teraz mam ochotę w niego zagrać. Wcześniej ja tej gry w ogóle nie brałem pod uwagę ze względu właśnie na to, że miała żenująco niską jakość obrazu. Teraz mi się wydaje, że chętnie w nią zagram, teraz mi się wydaje, że będzie to przyjemne doświadczenie, także dla mnie to już jest spora różnica. I co ciekawe, w celu osiągnięcia właśnie wyższej rozdzielczości ta gra korzysta ze wspomnianej już na początku technologii rekonstrukcji obrazu PSSR. W internecie od samego początku pojawiało się właśnie dużo kontrowersji na temat tej techniki, czy będzie to działać, jak będzie to działać, czy nie będzie błędu obrazu i tak dalej. Ja powiem szczerze, że sam byłem pełen obaw właśnie jak to będzie wyglądać, a okazało się, że jest całkiem nieźle. Choć widać w niektórych miejscach, że trzeba tą technikę jeszcze dopracować, no to podstawowym jej przeznaczeniem było wyostrzanie i poprawa jakości obrazu. I to się rzeczywiście udaje. Obiekty, szczególnie te właśnie na dalszym planie, są rzeczywiście ostrzejsze, grafika jest lepsza i o to właśnie chodziło. Ta technologia radzi sobie w sumie naprawdę nieźle, natomiast jest jeden minus, który ja zauważyłem gołym okiem. Otóż ewidentnie PSSR nie radzi sobie na razie z cieniami. Wiecie, takimi jak padają na przykład z drzew, z postaci i tak dalej. Tutaj na zacienionych powierzchniach widać czasem takie jakieś dziwne przepłyski, takie dziwne zmiany, których widać być nie powinno. Oczywiście takich powierzchni nie jest w grze wiele, można się do tego przyzwyczaić, ale jednak to widać, a widać być tego nie powinno. Biorąc pod uwagę, że jest to całkowicie nowa technologia, to i tak myślę, że efekt jest naprawdę niezły, kilka długości lepszy niż tragiczny i używany do tej pory FSR. Mam nadzieję, że to migotanie tych cieni da się jakoś wyeliminować w aktualizacjach, natomiast na pewno komfortowo grać się już jak najbardziej da. Do tego otrzymujemy praktycznie betonowe 60 fps, bo nie zauważyłem tutaj jakichś nawet średnich spadków tej wartości, jak robiłem pomiar, także Final Fantasy VII Rebirth na Pro gra się dużo lepiej niż na zwykłym modelu. Następnie sprawdziłem też równie ciekawy tytuł, czyli Dragon's Dogma 2. Może pamiętacie, że ja dla was tą grę już wcześniej recenzowałem, powiedziałem wam wtedy, że to naprawdę świetna gra, natomiast ona działa jak gówno. Na zwykłym PS5 niestety ta gra działa naprawdę kiepsko, w miastach były ogromne spadki, nawet poniżej 30 klatek na sekundę, poza miastem też zresztą były spadki, do tego rozdzielczość też pozostawiała trochę do życzenia, także jak jest z tym na Pro? I pierwsza rzecz, o której już mówiłem na Twitterze, jeżeli mnie obserwujecie, to pewnie to wiecie, to jest coś, na co wiele osób czekało. Dragon's Dogma 2 na Pro działa w 60 klatkach na sekundę. Na zwykłej konsoli było to jedynie 30 i to często rwane.
Mało tego, rozdzielczość jest też zauważalnie wyższa w porównaniu do zwykłego PS5, obraz jest sporo ostrzejszy i lepszej jakości. Ta gra jednak, tak samo jak i Final Fantasy, używa technologii PSSR, natomiast z jedną różnicą. Otóż w Dragon's Dogmie 2, jak sobie wejdziemy w opcję, otrzymujemy takie specjalne menu, gdzie możemy sobie zmienić ustawienia technologii PSSR. Do wyboru tutaj mamy 3 tryby, jest to faworyzuj wydajność, balans oraz faworyzuj jakość. Każda z nich radzi sobie troszeczkę inaczej. Na jednym jest ostrzejszy obraz, na drugim jest lepsza wydajność i wreszcie jest też taki starający się pogodzić obie te rzeczy. Pewnie się zastanawiacie, po co dawać takie ustawienia, skoro gra działa i tak w 60 klatkach. A no właśnie, ja zrobiłem pomiar, okazuje się, że nie zawsze jest taka płynność, te klatki czasami potrafią spadać gdzieś tam do 50, tak, 52 i to jest na tym trybie jakość. Jeżeli komuś to przeszkadza, to teraz własnoręcznie możecie sobie zdecydować, że na przykład chcecie mieć stabilniejszą wydajność, przełączacie sobie na ten tryb wydajność. Ja osobiście bym to grał w tym trybie jakości, te małe spadki klatek dla mnie są nic nieznaczące, a jednak obraz wygląda lepiej. Sprawdziłem też jakość samej grafiki, porównałem tutaj obraz z Pro oraz ze zwykłego PlayStation. Okazało się, że różnica też jest znacząca, jak zresztą możecie zauważyć na ekranie. Także Dragon's Dogma 2 na Pro to znacznie ulepszona wersja tej samej gry z PS5. Jeżeli chcecie zagrać w Dragon's Dogma 2, to najlepiej oczywiście zrobić to na Pro. Różnica jest widoczna gołym okiem. Ja wam przyznam, że dzięki temu patchowi mam ochotę właśnie jeszcze raz wrócić do tego tytułu, przejść go jeszcze raz w nowej jakości. Zarówno PSSR, jak i wyższa rozdzielczość, jak i większa liczba klatek tutaj naprawdę robią robotę. No dobra, na razie żeśmy sprawdzili tak kilka gier, no i na razie to robiło wrażenie, nie? No to teraz kolejna gra też pewnie na was zrobi wrażenie, ale chyba nie o takie jakiemu procentowi chodziło. Chodzi tutaj o Star Wars Outlaws, którego ja recenzowałem jakiś czas temu. Wtedy wam powiedziałem, że to niezła gierka, ale nie urywa dupy. Ten Outlaws na zwykłej playce w trybie 40 FPS wyglądał całkiem nieźle i w tym też trybie polecałem w niego grać. Na Pro tutaj się spodziewałem, że będzie jeszcze lepiej, a tutaj czekała mnie niemiła niespodzianka. Otóż nie wiem, co ten Ubisoft odwalił, widzowie, natomiast Star Wars Outlaws na PS5 Pro wygląda gorzej od tej samej gry odpalonej na zwykłej PlayStation 5. Ja sobie nie robię z was jaj, sprawdziłem to osobiście, nagrałem dla was gameplay z obu tych konsol, możecie go sobie zobaczyć na ekranie. Na Pro wygląda to po prostu dupy. Dosłownie wszędzie na ekranie migają jakieś dziwne artefakty, jakieś smugi się ciągną za obiektami, obraz jest rozmyty, no wygląda to jeszcze gorzej niż na zwykłym PS5. Naprawdę nie wiem, co to odwaliłeś Ubisoftie w tym tytule, ale coś ostro spieprzyłeś. Najgorsze w tym wszystkim w tej grze jest to, że tego się nie da samodzielnie poprawić, bo tutaj nie ma tak jak na bazowej playce, że wybieramy sobie kilka trybów, jest tryb jakość, wydajność i tak dalej. Ubisoft na Pro skasował te wszystkie tryby z opcji, teraz można po prostu grać, tutaj nic się nie wybiera, a niestety jakość grafiki w tym trybie Pro wygląda do dupy. No musicie to natychmiast poprawić, bo tak się nie da grać. Także Star Wars Outlaws na PS5 Pro to jest duże rozczarowanie, jest to gra jeszcze gorsza od tej odpalonej na zwykłym modelu, co jest naprawdę zabawne. Także nie grajcie w to, dopóki Ubisoft nie naprawi tego. Następnie przetestowałem jeszcze kilka różnych gier, m.in. God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn Remastered, Stellar Blade czy War Thunder. Tutaj w tych grach było oczywiście lepiej, natomiast różnice nie były już tak drastyczne jak w przypadku wcześniej wymienionych gier. Głównie te tytuły różniły się po prostu lekko rozdzielczością, natomiast taki Horizon czy God of War wyglądają już po prostu bardzo ładnie na zwykłym PS5, także szczęka mi nie opadła. Chyba największa różnica z tych innych gier była jeszcze War Thunder, który już na zwykłym PS5 oferuje świetną grafikę, natomiast na PS5 Pro ten sam tytuł do tego dodał jeszcze obsługę 120 FPS i to robi wrażenie. Jest jeszcze płynniej, a to w grze multiplayer. W przypadku pozostałych gier różnice były już mniejsze. No ale dobra, te tytuły, które sobie przetestowaliśmy, które miały jakieś tam większe różnice, to są tytuły z patchami dla Pro. Co jednak z takimi grami, które tych patchy nie dostały, a takich gier jest przecież większość. No to też dla was sprawdziłem. Idealnym kandydatem na taki właśnie test był wspominany już przeze mnie na kanale polski Robocop Rogue City. Ta gra po ostatnim patchu, który nieco poprawił grafikę,
cierpiała na problemy z wydajnością. Klatki tam spadały częściej, no i widać było, że ten obraz po prostu się przycina na zwykłej playce. Kilka miesięcy temu ja dla was zrobiłem test FPS-ów właśnie w tej grze na lokacji bank. Teraz na PlayStation 5 Pro sprawdziłem dokładnie tą samą lokację, ponownie zmierzyłem dla was FPS. Popatrzcie teraz chwilkę na pomiar. No i teraz pytanie, czy jest w tej samej lokacji lepiej? No jest. Czy jest dużo lepiej? No już tutaj niekoniecznie, bo jest tylko trochę lepiej. Robocop na PlayStation 5 Pro dalej więc gubi klatki, a to dla wielu osób będzie spore rozczarowanie. Oczywiście nie dostał on patcha dla Pro, tak? Także on nie może wykorzystać pełni mocy tej konsoli, pewnie nigdy tego patcha nie dostanie. Natomiast jednak z samej czystej mocy, ja powiem wam osobiście, że liczyłem na troszeczkę lepszy wynik. Także tytuły, które mają spartaczoną optymalizację, jak na przykład właśnie Robocop, jak popularny Wukong, nie doczekają się większych poprawek na PlayStation 5 Pro, jeżeli nie dostaną do tego specjalnego patcha. Pamiętajcie więc, że ta konsola nie poprawi wam magicznie spieprzonych technicznych gier i o tym trzeba pamiętać. Mnie to osobiście troszeczkę zawiodło, bo liczyłem, że jednak te różnice będą właśnie większe, ale jednak te Wukongi, te Robocopy nie pozbyły się wszystkich problemów. To wielu z was z pewnością może zawieść, to niewątpliwie jest minus tego sprzętu. No dobra, sprawdziliśmy mnóstwo gier z PlayStation 5, jedne mają różnice duże, inne mają mniejsze, natomiast jednak te różnice jakieś tam są. Pewnie pamiętacie jednak, że na początku tego materiału mówiłem także o technologii, która ma poprawiać wygląd gier z PS4. No i teraz pewnie się spodziewacie, że wam wytłumaczę, jak to w ogóle działa i tak dalej. No chciałbym, ale sam w sumie nie wiem, jak to działa, bo Sony o tym nic nie powiedziało, także mogę tylko przypuszczać, że funkcja poprawy obrazu tych gier z PS4, którą znajdziemy w systemie, wykorzystuje do poprawy wspomnianą już technologię PSSR. Pewności ja tutaj jednak nie mam, także pozostaje mi sprawdzić ten bajer w praktyce. Na test wybrałem grę legendarną, do której wciąż się uśmiecha pełno pececiarzy na całym świecie, czyli Bloodborne. Uruchomiłem funkcję poprawy obrazu, odpaliłem grę, ustawiłem kamerę właśnie na widok w dal. No i powiem wam zupełnie szczerze, że ja nie oczekiwałem tutaj zbyt wiele. Szczerze mówiąc, ja myślałem, że to będzie jakiś efekt placebo, że w ogóle nic nie zobaczę, ale trochę się zdziwiłem. Na ekranie możecie teraz sobie zobaczyć porównanie Bloodborne'a odpalonego na PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro, z czego tylko ten drugi potrafi poprawić jakość obrazu. I tak jak mówiłem, przez kompresję YouTube'a może to wyglądać gorzej niż u mnie, ale mogę wam zagwarantować, że różnicę ja na swoim monitorze widzę gołym okiem. Ja mam monitor 27-calowy 4K od firmy TCL i patrząc na same materiały, bezbłędnie mogłem odgadnąć, na której konsoli odpalony był Bloodborne. Na bliskich obiektach nie widać takiej dużej różnicy, natomiast jeżeli popatrzycie troszeczkę w dal na jakieś budynki, na postacie w tle, to widać, że na tej wersji na Pro obiekty są sporo ostrzejsze i są bardziej wyraźne. Nie jest to oczywiście różnica kolosalna, tak jak przy Dragon's Dogmie czy Dragon Age'u, ale jednak to widać. Mnie to osobiście zdziwiło, bo oczekiwałem, że tutaj kompletnie nic się nie zmieni, a jednak coś się zmieniło. I oprócz tego Bloodborne'a przetestowałem dla was jeszcze kilka gier z PS4, natomiast na jednej z tych gier się zatrzymałem. Mowa o Ghost Recon Wildlands. Okazuje się, że ten mały druczek, który tam pisze przy opcji poprawy obrazu, że tam niektóre gry mogą być z tym niekompatybilne, to nie jest tylko taki druczek dla jaj, bo rzeczywiście to w niektórych grach nie działa. Ghost Recon Wildlands, jak możecie sobie teraz zobaczyć, z tą opcją poprawy obrazu działa bardzo źle, znikają całe tekstury, są bugi jak cholera, no nie da się grać. Także w Ghost Recon Wildlands musicie to po prostu wyłączyć. Czy ta funkcja więc działa? No działa i to całkiem nieźle, natomiast jak zaczną wam się wyświetlać jakieś jajca, no to zacznijcie od jej wyłączenia. Ja się jednak spodziewałem, że tutaj efektu nie będzie żadnego, także to mnie pozytywnie zaskoczyło. Jeżeli chcecie zagrać w Bloodborne'a, to na pewno na PlayStation 5 Pro będzie to przyjemniejsze doświadczenie. Na ostatni tytuł do sprawdzenia wybrałem taki w sumie mało znany remaster Star Ocean The Last Hope. Pewnie teraz wielu z was spyta, Godlike, ale co ty dajesz za jakiś gówno? Po co chcesz testować na Pro jakieś stare gierki, tak, jakiś Star Ocean? Nie wiadomo co to w ogóle jest. Otóż widzowie, to jest dość unikalna gra, bo jako jedna z bardzo niewielu gier na konsoli oferuje rozbudowane opcje graficzne. Star Ocean The Last Hope
możemy m.in. ustawić rozdzielczość, jest do wyboru 4K albo Full HD, możemy zmienić jakość cieni, możemy ustawić rodzaj anti-aliasingu. I to jest gra z PlayStation 4. Na PlayStation 5 na maksymalnych ustawieniach działała nieźle, natomiast potrafiła czasem chrupnąć. Także jest to świetny kandydat właśnie do testu PlayStation 5 Pro. No i jak wyszło? No, zaskoczeń tutaj raczej nie ma żadnych, tak? W tym tytule na PlayStation 5 Pro otrzymujemy teraz praktycznie betonowe 60 fps na maksymalnych całkowicie ustawieniach. Możecie kręcić rozdzielczością, anti-aliasingiem, ustawieniami cieni, no wszystkim, a i tak będzie to stałe 60 fps. Czy więc na PlayStation 5 Pro ta gra jest ulepszona, czy ona działa lepiej? No tak, działa lepiej. Czy jest to jakiś game changer? No nie. Ale przyjemnie jest po prostu wiedzieć, że jeżeli macie już to Pro, chcecie zagrać w jakąś starą grę z PS4, no to będzie ona działała lepiej niż na zwykłym modelu. Nadszedł czas na podsumowanie i tutaj mogę wam powiedzieć od razu. PlayStation 5 Pro to nie jest sprzęt bez wad. Prawdę mówiąc, to tych wad w tej konsoli jest całkiem sporo. Nie ma napędu, też tego napędu nie można kupić, cena jest wysoka, no i te gry, które nie dostały patchy, nie działają znowu tak dużo lepiej niż na zwykłej PS5. Z drugiej strony, tam gdzie gry dostały patche, czyli na przykład Dragon's Dogma, czyli na przykład Dragon Age czy Final Fantasy, to tam różnice w obrazie potrafią być naprawdę duże na korzyść modelu Pro. Co więcej, samo Pro również poprawia jakość w grach z PS4, co pokazał m.in. test Bloodborne sprzed paru minut. Teraz pytanie, czy za cenę 3500 zł to PlayStation 5 Pro warto kupić? No powiem tutaj tak, to zależy. Jeżeli jesteście graczami, którzy mają ekran 4K, stać was na to Pro i ta grafika w grach na PS5 wam przeszkadza, to wtedy tak. To wtedy moim zdaniem to Pro warto kupić. Jakość grafiki w tych obsługiwanych grach, no może abstrahując od tego Outlast, który jest popsute, jest naprawdę dużo wyższa niż na podstawowym modelu. Z drugiej strony, jeżeli macie ekran Full HD albo zwykłe PS5 wam całkiem nieźle wystarcza, no to na model Pro nawet nie macie co patrzeć. Jest to sprzęt drogi, obsługujący jedynie część gier, bez napędu i skierowany głównie do entuzjastów, o czym zresztą mówiło samo Sony. I teraz, czy ja osobiście jestem z zakupu tej konsoli zadowolony? No bo ja w sumie kupiłem ją dla was, tak? Żeby zrobić ten test. Ja wam mogę powiedzieć, że na początku miałem trochę obawy, no bo wywaliłem w sumie 4 kafle łącznie z napędem, tak? Także sporo kasy. Natomiast teraz po tych testach, które zrobiłem, gdybym miał decydować, czy jednak tą konsolę kupuję, czy jednak nie, to bym ją kupił. Dużo lepsza płynność i grafika w tych obsługiwanych tytułach do mnie po prostu przemawia. Oczywiście niesmak nadal pozostaje. Jeden port USB jest wolny, napędu nie ma w zestawie, a gry, które nie dostały patcha, chodzą podobnie co na PS5. To jest spory minus. Mam jednak z tyłu głowy, że każda nowa gra, która będzie wychodziła na Playkę, tą obsługę Pro będzie już miała, także różnic będzie coraz więcej. Reasumując więc, czy żałuję zakupu tej konsoli? Nie żałuję, choć moim zdaniem jest ona za droga i w cenie 3500 zł powinna mieć napęd. A wy dajcie znać w komentarzach, czy zamierzacie kupić PlayStation 5 Pro i czy waszym zdaniem konsola też jest za droga. Czekam na wasze odpowiedzi i zawsze chętnie z wami na ten temat pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub od lajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.